Teraz to ja czuję tylko rybę, bo właśnie Pumbie dawałam z łososia. Witam Was, kochani, serdecznie na kanale Perfumownia i chciałam Was serdecznie dzisiaj zaprosić na film, o którym Wam zresztą mówiłam, że zamierzam taki nagrać, bo ubóstwiam ostatnio zapachy z wydźwiękiem suchym, które po prostu brzmią sucho. I naprawdę dla mnie to są jedne z najbardziej komfort scent, jakie w ogóle mogą być, i to są zapachy, które uważam, że w ogóle warto mieć w kolekcji, bo przydają się na wiele okazji. A druga sprawa jest taka, że one niczym nie kłują, w sensie ani nie są przesłodzone, są bardzo neutralne dla nosa i bardzo dobrze odbierane. I o takich dzisiaj chciałam Wam powiedzieć. Zapraszam. Przygotowałam 15 takich zapachów. Nie wszystkie w sposób oczywisty są odbierane sucho. Niektóre mają pewien wydźwięk po prostu i tak się kojarzą i taki jest ich odbiór, ale nie do końca cała woń jest taka sucha. Dlatego zacznę może od tego, co na 100% i inaczej odebrać się nie da. I będzie to nowy zapach stosunkowo w kolekcji Archiste Almond Suite, ale opowiadałam Wam o nim, że ja go wcześniej testowałam. I on wypada bardzo sucho, pyliście. Tu jest, tylko zaznaczam, że on tak sucho wypada właśnie teraz. To jest akurat zapach kameleon, który świetnie się nosi właśnie latem, bo wypada bardzo sucho. Ten migdał, który tu jest bardzo, bardzo sucho, wręcz sproszkowany, oraz zamrz, który tu występuje i który tańczy razem z tym migdałem, też bardzo sucho wypada. Natomiast kiedy robi się zima i robi się bardzo zimno, migdał robi się słodki i bardziej otulający. Także jest ten zapach suchy, ale letnią porą. I powiem Wam szczerze, że takie suche zapachy kiedyś przyporządkowywałam tylko zimowej porze roku, natomiast obecnie uważam, że latem noszą się dużo lepiej, bo są bardziej rześkie, jeżeli wiecie, co mam na myśli. Kolejnym takim zapachem to myślę, że powiem na wstępie, no bo i tak się tego zapachu raczej tutaj w tym zestawieniu spodziewacie. Oczywiście chodzi o Saharę 4800 z marki Anomalie Paris. Przecudowna pustynia, zapach pustyni. Jak to jest uzyskane? Ano cynamonem, jakąś swoistą przyprawowością, ale są też tutaj, z tego co wiem, nuty piasku. Jak to perfumiarze mają ułańską fantazję tworzyć te syntetyki i naprawdę odwzorowywać zapach piasku. Tutaj jest on odwzorowany, mam wrażenie, naprawdę perfekcyjnie. Ja właśnie tak odbieram zapach piasku. Co jest śmieszne, słuchajcie, że są pewne rzeczy, które nie mają zapachu. Są pewne rzeczy, które absolutnie, no jak zapach metalu. No przecież generalnie metal nie ma jakiegoś tam, ale znamy zapach metaliczny już na przykład. Czy piasek ma zapach? No generalnie nie, ale jak pomyślimy o piasku, no to ma on jakiś zapach i teraz można go przedstawić na sposób słoneczny, plażowy, pięknej pogody. Tu jest natomiast stricte pustynia, to nie jest plaża nadmorska, to jest pustynia i w tym zapachu zakochałam się z miejsca. No, ten zapach też tu musiał być, bo no jakżeby inaczej. Oczywiście chodzi o Galivant i Gdańsk. I to jest zapach, który pójdzie w ruch latem. I tu właśnie bym powiedziała, że to jest plaża w Gdańsku, już bardziej nadmorska, że to jest ten piasek plażowy, ten, w który zatapiają się Wasze stopy, ten, w którym się buduje zamki z piasku, ten, który zabiera morze i później oddaje. To jest po prostu wszystko w tym zapachu, ale wydźwięk jest suchy.
bardziej jednak tego cały czas piasku plażowego przy morzu niż samego tego morza. To jest, wiem, dziwne, ale no bo jest tu pewna jakaś i słoność delikatna, która wskazuje na to, że to jest plaża, a nie z kolei pustynia. Więc tu są te niuanse i naprawdę zapach odwzorowuje pewne miejsce, co jest niesamowite, uwielbiam. Skoro już lecę tymi typowo suchymi zapachami w swojej kolekcji i lecę właśnie tym piaskiem, to polecę dalej, a mianowicie najnowszy Guerlain Tabak Sahara. Słuchajcie, czuję suchy tytoń z piaskiem pustyni. Zapach ma wydźwięk bardzo suchy, natomiast nieziemskie połączenie. Ja uważam, że ten wypust Guerlaina to jest mistrzostwo świata. Jeżeli mnie dłużej oglądacie, to wiecie, że ja po prostu się zakochałam podczas testowania nowości perfumowych. Zakochałam się totalnie w tym zapachu, broniłam się, żeby go nie kupić, ale w końcu się zdecydowałam i jednak go mam. I powiem Wam, że nie mam już pół flaszki, nie dlatego, że sama zużyłam oczywiście, ale to jest zapach, który ja po prostu napełnię ponownie, bo one są do napełnienia ponownego. To jest zapach, który ja napełnię ponownie. Uwielbiam po prostu ten profil. No a kompozycja jest zrobiona moim zdaniem wybitnie. I on, w ogóle te suche zapachy Wam powiem, to mają jedne z lepszych parametrów, jakie mogą być, a nie są podawane w sposób bakaratowy, a mają dosłownie takie parametry. Teraz tak, teraz już nie będzie nic związanego z piaskiem, a będzie związanego z kawą. Najsuchsze perfumy, najsuchszy zapach, jaki może być, to jest Little Song od Maufus Tuni, zapach pylisty, kawowy. I to jest właśnie kawa stricte, palona kawa, prawdziwa, bez odrobiny cukru. W związku z tym ona różnie może być odbierana. Ja dosłownie tu czuję kawę i nic innego. Piękny zapach, turbo komfortowy dla mnie, oczywiście, ale to już jest zapach trudny, to już jest zapach, którego nie każdy zrozumie. To jest zapach dla ludzi, którzy już poszukują czegoś innego i przede wszystkim trzeba lubić taką pylistość w zapachach i suchość, bo on jest turbo suchym zapachem. I dla mnie jest świetny, no i trzeba kochać zapach kawy, prawdziwej, palonej, no bo tutaj ona jest bardzo, bardzo silnie wyczuwalna i w ogóle nie posłodzona. A kolejnym takim suchym zapachem i ta marka w ogóle mam wrażenie, że trochę jednak z takich zapachów słynie, ponieważ od Natalii też dostałam próbkę Osmantusa i ten Osmantus tam też jest dosyć sucho podany, ale ja będę mówiła o tym, co mam w kolekcji, a chodzi o Maison Rebaki czy Rebaci Quirtasili. To jest tak, herbaciana, bym powiedziała, skóra. I wszystko. Ta herbata jest tutaj sucha, ta skóra jest tutaj sucha, tu nie ma żadnych nut dosładzających, ale też nie ma żadnych nut kremowych. Absolutnie. Tu nie ma żadnego drzewa sandałowego, które mogłoby dać kremowości, żadnych nut mlecznych, żadnej wanilii, absolutnie nic, co dałoby Wam chociaż odrobinę wydźwięku no takiego bardziej delikatnego, kremowego, woalkowego. To jest wybitnie sucha kompozycja i wszystkie kompozycje, o których do tej pory Wam powiedziałam, właśnie takie są. A teraz Wam powiem o zapachach, które też dają suchość, taki wydźwięk suchego zapachu, ale robią to troszeczkę inaczej i nos bardziej może to tak wyczytać, ale też może u kogoś nie musi. I tak na przykład u mnie Bibi Vanilla Factory to jest zapach w odbiorze suchy. To jest wanilia podana na sposób suchy. To nie jest wanilia spożywcza, to nie jest wanilia słodka turbo, to nie jest wanilia gourmandowa, to jest wanilia bardziej pieprzna i przez to, że jest taka pieprzna, jest odbierana bardziej sucho. Ja ubóstwiam tę wanilię, bo jeżeli oglądaliście film o waniliowych zapachach, to
no on jest w mojej topce waniliowych zapachów, jest po prostu przepiękny. I tu też znowu, niby jest ta słodycz wanilii, słuchajcie, ale ona jest taka jakby na tyle naturalistyczna, nie podana w taki sposób ani spożywczy, ani gurmondowy, tylko przez pewnie tę pieprzność taki suchy, że ta słodycz też wydaje się być dosyć sucha, taka oschła, taka nie mleczna, nie delikatna, nie wyłagodzona, tylko dosyć pylisty w odbiorze zapach wanilii. Coś, co bardzo ciężko znaleźć na rynku perfumowym, moim zdaniem, więc jeżeli jesteście taką tradycyjną wanilią znudzeni i poszukujecie czegoś, co Was zwali z nóg, to wbrew pozorom ten zapach może Was zwalić z nóg, tak jak zresztą po próbce mnie zwalił i dlatego mam flakon. Tutaj jest totalnie jeszcze inaczej, słuchajcie, ponieważ to jest Imaginary Authors i to jest The Soft Lawn. Tu jest totalnie inaczej. Dlaczego? To jest bardzo intensywny zapach grejpfrutowo-zielony. Bardzo intensywny, bardzo wkręcający się w nos. Niektórzy mogą powiedzieć, że męczący, a niektórzy się zakochają tak jak ja. Zresztą niedużo już mam, trzeba będzie tego lata wykończyć. Bardzo mocno projektujący jest ten zapach. Jest tutaj wymyślona nuta, która się nazywa Fresh Tennis Balls, czyli tenisowa piłka, świeża tenisowa piłka. I tu jest ten wydźwięk. To jest po prostu ta nuta, która jest wymyślona zawsze na końcu, to jest jakby cały wydźwięk zapachu. To jest to, co autor miał na myśli, komponując ten zapach, żebyśmy poczuli zapach piłki tenisowej, nowej powiedzmy. I tu jest taki efekt. No i z czym Wam się kojarzy piłka tenisowa? No bo generalnie jest to jakieś tworzywo, więc jest to coś takiego bardziej suchego. Tym bardziej, że ona ma jeszcze taki meszek, jakiś syntetyczny i to wszystko generalnie, jak ją przyłożycie do nosa, no to daje taki suchy efekt. I ja tutaj mam tak samo. Mimo tego grejpfrutu i mimo tej zieloności, cały wydźwięk tego zapachu jest jak ta piłka do tenisa. Bardzo, bardzo suchy, ale to jest zapach, który bardzo zaskakuje i naprawdę niesamowicie się nosi. Oprócz tego ma tak globalne parametry, że ciągnie się ogonem i zostaje w pomieszczeniu, nawet kiedy Wy z niego wyszliście. Nadszedł czas na skórę. Nadszedł czas na zapachy skórzane, które też w mojej ocenie mają wydźwięk bardziej suchy niż jakikolwiek inny. I tu tak na przykład jest z Marc Antoine Barrois Ensoleil. To jest dla mnie drzewno-skórzany zapach, bardzo sucho wybrzmiewający. I znowu tu ta suchość jest spowodowana tym, że to jest bardzo, bardzo wytrawny zapach, taki aż z lekką nutą goryczy, taki, który nie ma nic słodyczy, jest bardzo wręcz, ktoś powie, męsko zrobiony. Ja ubóstwiam ten zapach swoją drogą i ubóstwiam ten rodzaj skóry. Ale jest tu też jakaś jakby zieloność, drzewność, są tu nuty, które bardzo są realistyczne, jeżeli chodzi o naturę, ale ta natura i to wszystko, to tak jakbyście, nie wiem, wzięli korę, która już wyschła i tę korę potarkowali na taki pył. I ja po prostu w ten sposób odbieram ten zapach, jako taki może nie pylisty, ale jako taki suchy, wręcz przeciekający przez palce. W taki sposób czuję tę woń. Następna skóra, która według mnie też wypada dosyć sucho, to jest właśnie New Notes Erotic Maximale. I to jest zapach bardzo silnie drzewny, bardziej może nawet niż skórzany. Jest tu jednak nuta dosyć sensualna, ale znowu ta sensualność nie jest kremowa. To nie jest taka nuta
prosta tu. Ogólnie muszę Wam powiedzieć, że ja na początku się nie rozumiałam z tym zapachem. Później próbowałam go używać i był dla mnie gorzki. I nadal dla mnie gorzki jest, ale już ta gorzkość, ja w ogóle zrozumiałam już ten zapach i ta gorzkość tu, to jest z takiego ciemnego drzewa połączonego z bardzo ciemną, czarną wręcz skórą, z czymś, może jakimś impregnatem, leciutko, który leciutko powoduje efekt jakiejś takiej sensualności, takiego czegoś namacalnego, cielesnego. O właśnie, tego mi zabrakło, czegoś cielesnego. Ale cały ten wydźwięk tego zapachu dla mnie jest po prostu suchy, bo tu nie ma żadnych nut, które w jakikolwiek sposób by to wyłagadzały. Nie ma tu żywiczności, czy jakiejś balsamiczności, czegoś, co mogłoby to zrobić bardziej mokrym też zapachem. Nie, dla mnie Erotica Maximale od New Notes to jest bardzo suchy, drzewno-skórzany, cielesny zapach. I ostatnia skóra, która jest bardzo mocna i również tak według mnie brzmi, to jest właśnie City Henry Eau de Parfum. I to jest bardzo suchy zapach, ponieważ to jest zapach fotela skórzanego na drewnianych nogach i dosłownie to tu czujecie. On jest bardzo realistyczny, dosłownie czujecie ten fotel. Ta skóra jest trochę już taka stara, wiecie, taka zmęczona, już trzeba by ją naprawić, już gdzieś tam wychodzi ta wata spod tego, czy pianka, już są jakieś większe przetarcia, ale to wszystko jest nadal dystyngowane i eleganckie, nadal jest takie wyrafinowane i takie jakby, no nie można tego fotela wyrzucić, on jest jedyny w swoim rodzaju, wy wiecie, że to jest mebel za grube tysiące, mimo że jest już zniszczony, to nadal ma swoją i trzyma swoją cenę. I tak czuję właśnie ten zapach, ale przy tym jest bardzo, bardzo suchy. Czy można zrobić zapach przyprawowy i będzie on suchy? No, można, ale nie jest to słonik od Kenzo, ponieważ tam jednak nie jest sucho, tam jest przyprawowo, ale bardziej słodko, piernikowo wręcz można powiedzieć w pewien sposób, korzennie. A jak to zrobić, żeby te przyprawy były bardzo sucho podane? A tuż można. I o takich dwóch zapachach Wam powiem. Po pierwsze to Tom Ford Soleil de Faux. To jest zapach kardamonu. Przepiękny, który w ogóle wypada nieziemsko. I teraz tak, on nie do końca jest zapachem suchym. To jest zapach, który w początkowej w ogóle fazie absolutnie nie powiecie, że on sucho wypada. On jest bardzo przyprawowy i tu stricte czuć kardamon, ale też układa się niesamowicie na skórze. Wspaniale w ogóle. Z tym, że on pod wpływem pewnej temperatury, on pod wpływem wyższej temperatury przeistacza się w dymek suchy dym, wręcz palony dym, taki, gdzie ktoś rozpalił z dala od Was ognisko, coś pali i tylko ten dym do Was docierał. Dokładnie tak to czułam. Czułam to tak realistycznie, że mam wrażenie, że mi się ręka pali, że kiedy tylko próbuję przyłożyć tu, gdzie był ten zapach zaaplikowany, to czułam realistyczny dym. I tak suchy, tak mocno pylisty wręcz, że odczucie było tak niesamowite. Ten dym nie był taki jak w The Lover's Tale, czyli to nie była dymność dusząca, tylko taka bardzo, bardzo leciutka, taka wręcz
nie wiem jak to Wam powiedzieć, no właśnie jak z tego ogniska, sucha, z tym w ogóle palonym jakby kardamonem, właśnie jakby te przyprawy były wręcz wypalane. Niesamowity efekt, ja się kompletnie zakochałam w tym efekcie i w tych perfumach. Kupiłam je w ciemno i absolutnie nie żałuję. Fantastyczny zapach i bardzo, bardzo zaskakujący. A drugim takim zapachem, właśnie przyprawowym, z gałką muszkatołową, którą wyjątkowo czuć na kaszmirze, to jest Sky Co od Edyty Pazury i to jest Kashmir Dust. Ten zapach jest niepylisty, ale ogólnie w wydźwięku jest po prostu suchy. Tu nie ma żadnej słodyczy. To jest też zapach przestrzenny i zapachy przestrzenne też bardzo często kojarzą nam się z suchością. Tak odbieramy jako zapachy suche, takie zapachy przestrzenne, a to jest wybitnie przestrzenny zapach. Wręcz macie wrażenie, że wchodzicie do pomieszczenia, w którym unoszą się jakieś opary, czegoś bardzo oczywiście przyjemnego, ale wiecie, że to są opary i Wy w tych oparach funkcjonujecie i odbieracie je jako swoistą suchość, jakby nie było wilgotności powietrza, zerowa wilgotność powietrza, są tylko opary pięknego zapachu, ale to są opary i tak odbieram właśnie ten zapach. Zostały nam dwa zapachy. Jedna bardzo trudna kompozycja, myślę dla wielu, a druga to jest coś bardzo taniego, co zawsze Wam polecam i co jest dosłownie chyba za 50 zł, a pachnie niszowo. Oczywiście chodzi o Reminiscence Lady Rem. To jest bardzo suchy zapach, bardzo suchy zapach. To jest zapach drzewny, żywiczny, ale ta żywica jest sucha. Tu jest taki zabieg zrobiony znowu przyprawami. Przyprawy, które dają ogromną suchość. On jest kąśliwy, on jest bardzo charakterny i jest idealny też dla mężczyzn i bardzo sucho wypada. Chyba dlatego ja go tak bardzo polubiłam, że właśnie mi odpowiadają zapachy z takim, bez tej żadnej słodyczy i takiej nuty, która, nie wiem, powoduje jakieś wyłagadzanie. Wiecie, ja kocham też i takie wonie i mam na nie często ochotę, ale suche, zauważyłam, że jeżeli testuję zapach, który jest w wydźwięku suchy, którym ja tak odbieram, to jest 90% prawdopodobieństwa, że ja ten zapach kupię jako flakon, dlatego że one mnie częściej przekonują do siebie, są dla mnie ciekawsze, łatwiej noszalne niż każdy inny zapach. Jeżeli ja testuję zapach jakiś słodki, na ogół widzę w głowie obraz 10 takich podobnych zapachów, które już gdzieś przetestowałam. A jak testuję zapach suchy, on zawsze wypada dla mnie inaczej niż każdy inny, który testowałam. One mają swoje własne inne DNA. Nawet te zapachy, które Wam powiedziałam, tego piasku, Tabak Sahara, Galiwand Gdańsk, Sahara 4800 od Anomalii. To są zapachy piasku, ale każdy jest totalnie inny. Totalnie inny, każdy brzmi inaczej i to jest niesamowite w nich. Ciężej jest uzyskać taki efekt przy zapachach bardzo, bardzo słodkich, ulepnych wręcz. I ostatni zapach, o którym Wam powiem, to jest zapach Tom Ford Oud Minerale. Po pierwsze, chciałam Wam tu powiedzieć o udowych zapachach, bo one na ogół wypadają sucho. Wybrałam ten, bo ten wybitnie wypada sucho, bo to jest zapach też słony, mineralny, silnie mineralny i udowy oczywiście, ale ten ud to nie jest dymny ud, tylko drzewny. I one wypadają bardzo sucho. I to jest kolejny przykład zapachu, który ja kupiłam na promce w Rossmanie w ciemno i z miejsca się zakochałam. Wielokrotnie Wam mówiłam, że on najśmielsze moje oczekiwania przebił, dlatego że ja mam trochę zapachów Toma Forda w kolekcji. Miałam więcej, ale sprzedałam. I generalnie właśnie u niego
porywają mnie te dziwniejsze kompozycje, a nie to wszystko, w czym kocha się większość. To jest kompozycja, którą ja kupiłam, nie mam zielonego pojęcia, jak to pachnie. Mało tego, jak ja go kupiłam, to któraś z dziewczyn mi napisała, że on Ci się nie spodobał, on jest bardzo dziwny, ale on jest suchy. I to jest ogromnym jego atutem, że jest suchy. Ta mineralność w ogóle jest tak ciekawa, to się bardzo dobrze nosi, ale to nie jest zapach dla każdego, bo to jest dziwny jednak zapach. To jest zapach, który właśnie ten ud z tą mineralnością, on cały czas ze sobą tańczy. To jest trochę dziwne połączenie. To jest też takie, słuchajcie, połączenie, które go niektóre osoby nie są w stanie znieść, ponieważ nie lubią ogólnie zapachów ani profilu zapachowego mineralnego, a ja na przykład się w tym ubóstwiam i uważam, że pachnie się wtedy inaczej, ciekawie, ze mną to po prostu współgra, mi się to dobrze nosi, jak mi się to dobrze nosi, to inni będą odbierać pozytywnie, bo też ostatnio zaczęłam mieć takie do tego podejście. To tyle. 15 zapachów. I zastanawia mnie, na ile to jest niespotykane, że kobieta lubi suche kompozycje. Ile z Was jednak przepada za słodkościami, swoistą kremowością, słodkim piżmem, czystością, zapachami czystości, kwiatowymi, owocowymi, a na ile z Was wybiera zapachy właśnie skomponowane na sucho? Jak Wam się je nosi? Co w nich widzicie? Czy częściej takie zapachy kupicie, czy częściej wybierzecie właśnie te standardowe słodziaki? Bardzo mnie to interesuje. Pamiętajcie, że każdy z nas ma swoją drogę perfumiarską. Mnie zawsze bardzo ciekawi Wasza, bo Wy to możecie obejrzeć moją drogę, obejrzeć filmy i wiecie, co mi w duszy gra. A ja muszę poczytać Wasze komentarze. To trzeba je napisać najpierw, żebym mogła je poczytać i się dowiedzieć, co Wam w duszy gra. Dzielcie się ze mną wszystkim. Dzięki bardzo i pa, pa!